Cześć, dzisiaj zrobię szybką aktualizację, ponieważ ostatnio mam bardzo mało czasu, natomiast poruszymy ostatnio bardzo głośny temat Phila Koniecznego, który jakoby sprzedał swoje kryptowaluty i jeżeli jesteście zainteresowani mojej opinii, ponieważ dla mnie było to mega dziwne, jakaś dziwna panika na rynku i nie rozumiem w ogóle, dlaczego ktoś kopiuje go 1 do 1. Jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. I jeżeli chodzi o sam fakt sprzedaży przez Phila, to prawdopodobnie, ponieważ on tak mówi, nie wiem, nie mam jego adresu do klucza publicznego, nie sprawdziłem tego, natomiast sprzedał on swoje wszystkie etery, którego miało około 10% w portfolio, coś mi tak świta, 10-20%, nie wiem dokładnie, i połowę swojego bitcoina, czyli z połową jeszcze siedzi. Nie sprzedał on swoich wszystkich kryptowalut, to raz. Drugie, jeżeli wyszła ta informacja w ogóle w polskim internecie, na polskim Twitterze, zdziwił mnie fakt, że bardzo dużo osób zaczęło panikować, powielać tą informację i ludzie, którzy byli na mentoringu, no to rozumiem, że sprzedawali, ponieważ jeżeli oni kupili mentoring po to, aby kopiować ruchy Phila Koniecznego, no to jeżeli wydali na to kasę, no to po prostu oni skopiowali ten ruch, ponieważ oni mają swojego eksperta, którego kopiują. Natomiast zapewne informacja o tym, że Phil sprzedał, trafiła do internetu nieco później, że najpierw mieli czas na to ci ludzie, którzy kupili jego tam szkolenie czy mentoring, a potem dopiero po jakimś czasie trafiło to na rynek. I moim zdaniem, jak trafiło to na rynek, to pojawiła się straszna panika, ludzie zaczęli nie wiem, pisać posty o tym, siać jakiś chaos totalny i widać było, że inni się nakręcają i również sprzedają swoje kryptowaluty. Nie wiem, czy Bitcoina, czy Ethereum, czy w ogóle swoje kryptowaluty, bo tak Phil postąpił. Było to widać na giełdach, na przykład Binance czy Kanga, ponieważ tam odkleiły się kursy nawet na przykład dolara do złotego. Można było kupić dolara po 3 zł. I dlaczego tak się działo? Ponieważ ludzie w ogóle, to też jest dla mnie jakieś dziwne, zamiast sprzedawać z limitem cenowym, że na przykład sprzedam swojego dolara, bo jak wyszedłem z Bitcoina do dolara, to potem z dolara na przykład do złotego chyba wychodzili, to zamiast ustawić, że sprzedam go za, nie wiem, tam 3,70, bo akurat mniej więcej była taka cena w ten dzień, to oni zrobili to po zleceniu market, czyli po rynku, łapało im kolejne zlecenia z arkusza zleceń i był moment, że tak dużo było sprzedaży tych dolarów, że cena spadła do około 3 zł za 1 dolara. Była to świetna okazja dla market makerów, dla ludzi, którzy zajmują się arbitrażem, żeby kupić tego dolara za 3 zł na przykład na Kandze i gdzieś indziej na innej giełdzie od razu sprzedać za trochę więcej. Nieważne. Ważne jest to, że ludzie w popłochu zaczęli sprzedawać swoje kryptowaluty, nie patrząc nawet jak to robią. Jakiś totalny chaos. Zamiast zostawić limit, to oni po markecie sprzedawali, panikowali, w tym stracili około, nie wiem, około 15%. Mi się wydaje, że mogli potracić więksi gracze. Jest to moim zdaniem bez sensu zachowanie. I uważajcie, jak wy będziecie wychodzić, ponieważ w mojej opinii, jak chcecie, tak róbcie, natomiast w mojej opinii zawsze warto ustawić sobie limit cenowy, ponieważ jeżeli mamy ten limit ustawiony, a mamy duże zlecenia przed, nie wiem, sprzedajemy Bitcoina za 10 milionów, to warto sprzedawać go partiami nawet za daną cenę, ponieważ jeżeli byśmy zrzucili na raz 10 milionów na jakieś giełdzie, no to wiadomo, że ta cena pójdzie w dół. Każde kolejne zlecenie, które jest w arkuszu zleceń, będzie złapane i przez to my otrzymamy finalnie mniej waluty tradycyjnej, do której wychodzimy. Jesteśmy na tym stratni, bez sensu, dlatego uważajcie na to. Natomiast drugi aspekt, jaki chciałem poruszyć, no to w ogóle kopiowanie ruchu kogoś, kto coś powiedział, bo coś powiedział. Jeżeli byłeś na mentoringu Phila, czy tam na jego szkoleniu i kupiłeś to szkolenie po to, żeby go kopiować, no to rozumiem takie osoby, oni nie chcą się zajmować w ogóle rynkiem krypto, oni chcą mieć swojego eksperta, którego kopiują. Natomiast jeżeli ty usłyszałeś w internecie o tym, że Phil sprzedaje, no to po pierwsze usłyszałeś to na pewno później niż ci ludzie na mentoringu, bo Phil na pewno wcześniej powiedział to ludziom, którzy płacą mu za to i oni sobie wychodzili, mam nadzieję, że w miarę wcześniej, a jeżeli
ty to usłyszałeś, to najprawdopodobniej byłeś tą ostatnią osobą, w tym całym łańcuchu byłeś ostatni, który się o tym dowiedziałeś, na przykład na Twitterze, i oznacza to, że wpadłeś w panikę i zacząłeś to sprzedawać. Jeżeli tak dużo ludzi zaczęło to sprzedawać, to znaczy, że ludzie wchodzą na rynek kryptowalut i oni nawet nie mają jakiegokolwiek swojego celu, nie wiedzą, po co tutaj są. Ich strategia polega na tym, że zachowują się w danej sytuacji tak, jak powie jakiś youtuber. I dla mnie to jest totalnie bez sensu. I jeżeli ja byłbym taką osobą, która wchodzi na rynek krypto z takim, na jakikolwiek, na rynek złota, czy jakąkolwiek inwestycję, nie wiem, w nieruchomości, to w ogóle bym nie tykał się inwestycji, bo jeżeli ja nie mam swojego zdania, nie mam swojej strategii, nie mam pomysłu na jakąś inwestycję i kopiuję tylko ruchy kogoś innego, no to w mojej opinii to jest bez sensu, gdyż tak naprawdę no jestem jak dziecko we mgle. Ja tylko patrzę, kto co robi i podejrzewam, że większość osób teraz, jeżeli sprzedała, Phil powiedział to, że sprzedał, a cena na przykład zacznie rosnąć i ktoś zacznie mówić, że ej, ja jednak kupuję, to albo nie wiem, Phil powie, że kupuje, to co, ty znowu zaczniesz kupować, jak będzie drożej? No nie wiem, czy moim zdaniem, jeżeli wchodzisz na rynek kryptowalut, to powinieneś mieć swoją strategię, swoje przemyślane ruchy, sam powinieneś analizować rynek kryptowalut. Oczywiście możesz słuchać innych, ja też słucham innych i biorę ich opinie, ich jakieś analizy pod uwagę, bo tych informacji jest tyle, że no nie jesteś w stanie cały czas być na tym rynku i wszystkie informacje nie dosyć odbierać, a jeszcze je analizować. Także fajnie, można słuchać wszystkich, natomiast należy wyciągać wnioski samemu, należy inwestować w projekty, które się rozumie, należy się w ogóle rozumieć, dlaczego się inwestuje, oznaczyć swoje cele i jeżeli mamy to wszystko, to w mojej opinii ja nie byłbym zadowolony z tego, jeżeli zrealizowałbym jakąś nie wiem, robiłbym jakąś inwestycję w taki sposób, jak robi ktoś inny. I po drugie, pamiętajcie jeszcze, że Phil Konieczny nie sprzedał wszystkich swoich kryptowalut, on sprzedał połowę swojego bitcoina. On wchodził w ogóle w miarę wcześnie na rynek i on ma duży kapitał naprawdę, z tego co mówi przynajmniej, no i z tego co widać, chłop zarobił na tym rynku i on ma w ogóle inne patrzenie na rynek niż ktoś na przykład z mniejszym kapitałem, niż ktoś, kto, nie wiem, dajmy na to ma rodzinę, ma 2 dzieci, ma kredyt i tak dalej. Także pamiętajcie, żeby, jeżeli chodzi o inwestycje, w mojej opinii należy podchodzić do tego indywidualnie, każdy ma swoją inną sytuację życiową, swoje inne ryzyko może przyjąć, ma inny apetyt na ryzyko, inaczej w ogóle się zachowuje, inaczej inne emocje, czyli strach i chciwość, która się w nas pojawia, jeden potrafi opanować, drugi nie potrafi opanować i pamiętajcie, żeby jeżeli dokonujecie jakichkolwiek inwestycji, przynajmniej ja tak robię, na początku rozumiem tą inwestycję, oznaczam sobie jakiś cel i do niego dążę. Oczywiście pamiętam, że rynek to nie koncert życzeń i rynek nie będzie czekał na to, aż ja spełnię swoje życzenie czy swoje marzenie, natomiast do tego to już jest potrzebne racjonalne określanie tych celów i ewentualnie wycofanie się z tego celu, ale wycofanie się na podstawie własnych wniosków, a nie, że ktoś tam coś gdzieś powiedział. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja mogę Wam powiedzieć, że mam trochę inne zdanie, znaczy Phil mówi, że rynek może iść dalej, ja mam swoje inne zdanie, ja nie wiem, nie postąpiłem tak jak Phil, nie sprzedałem połowy swojego bitcoina i całego swojego Ethereum tak jak on zrobił. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie, co Wy robiliście i co Wy myślicie o tej całej panice, która powstała. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie motywacyjną łapę w górę, subskrypcję i do następnego. Jak macie pytania, również zostawcie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć!